Witajcie kochani. Od dłuższego czasu prosiliście mnie o to, żebym nagrała dla Was film na temat powiększania ust. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, ja w 2015 roku dwukrotnie powiększyłam sobie usta za pomocą kwasu hialuronowego, w związku z czym mogę Wam powiedzieć na ten temat coś więcej. Do tej pory zwlekałam jednak z publikacją materiału na ten temat. Nie dlatego, że miałam jakieś obiekcje z tym związane, tylko dlatego, że wiedziałam, że przygotowanie tego materiału będzie bardzo czasochłonne. Znacie mnie dobrze i wiecie, że ja z natury jestem osobą bardzo konkretną i nie realizuję filmów na zasadzie takiej, że siadam sobie przed kamerą i mówię, co mi, mówiąc kolokwialnie, ślina na język przyniesie, ponieważ sama też nie lubię takich filmów oglądać, więc wiedziałam, że jeżeli już mam dla Was nagrać film dotyczący powiększania ust, to będę musiała się do niego odpowiednio przygotować. Ja lubię filmy, które mają określoną strukturę i takie, z których naprawdę mogę się czegoś dowiedzieć, a nie takie, które są bardzo chaotyczne. Także w końcu się zebrałam, przemyślałam to, co chciałabym Wam powiedzieć i w ten oto sposób dzisiaj mogę Wam zaprezentować materiał na temat zabiegu powiększania ust. Opowiem Wam m.in. o tym, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na zabieg powiększania ust, gdzie go wykonywałam, jak ten zabieg wygląda, jak długo trwa, ile kosztuje, czy był bolesny, czy jestem zadowolona z efektów i czy zamierzam powtórzyć ten zabieg w przyszłości oraz na co zwracać uwagę, wybierając klinikę medycyny estetycznej, ponieważ to jest bardzo ważne. W końcu chodzi o nasze zdrowie. Zacznę może od tego, że ja zawsze dbałam o swój wygląd. W liceum sprowadzało się to głównie do robienia sobie makijażu, natomiast w momencie, kiedy przyjechałam do Warszawy i rozpoczęłam tutaj studia, a następnie pracę w Perfumerii Douglas, wszystko to uległo zmianie i połknęłam tak zwanego bakcyla kosmetycznego. To właśnie w Douglasie nauczyłam się tego, w jaki sposób pielęgnować swoją skórę, których produktów używać i w jaki sposób. Poznałam też wszystkie marki kosmetyczne, jakie wtedy były w asortymencie Douglasa, a także różne produkty i ich przeznaczenie. Chodziłam na mnóstwo szkoleń, na których też dostawałam kosmetyki i ja miałam ich, słuchajcie, całe mnóstwo. I dostęp do kosmetyków miałam nieograniczony. Dostawałam je zarówno, tak jak powiedziałam, na szkoleniach, ale również z okazji wyrobienia tak zwanych targetów sprzedażowych, z okazji różnego rodzaju konkursów oraz takich okoliczności jak na przykład moje urodziny czy święta Bożego Narodzenia. Także moja wiedza drastycznie wzrosła i mam tutaj na myśli nie tylko wiedzę na temat kosmetyków, ale również tego, w jaki sposób najzwyczajniej w świecie o siebie dbać. Ja zresztą napisałam odrębny artykuł na temat plusów i minusów pracy w Perfumerii Douglas, także jeśli jeszcze go nie czytałyście, to zachęcam do lektury, link znajdziecie pod spodem. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że mając taki niemal nieograniczony dostęp do kosmetyków, nie musiałam sobie ich kupować samodzielnie, w związku z czym mogłam te pieniądze, które przeznaczałabym na przykład na produkty pielęgnacyjne, przeznaczać na coś innego. I co sobie wtedy wymyśliłam? Wymyśliłam sobie specjalny plan dbania o urodę, który polegał na tym, że jeden dzień w miesiącu poświęcałam na wizyty u fryzjera, kosmetyczki, manikiurzystki i pedikiurzystki. Ja miałam na ten cel przeznaczone kilkaset złotych miesięcznie. To się później troszeczkę zmieniło, ponieważ to chodzenie po tych wszystkich specjalistach jednego dnia było dość męczące, a takie w zamierzeniu być nie miało i dlatego rozłożyłam sobie te wizyty na kilka dni. Natomiast tak właśnie robiłam. Wszystko z myślą o tym, żeby jak najpóźniej się zestarzeć i jak najlepiej wyglądać. Osobiście nigdy nie byłam przeciwniczką poprawiania urody. Wychodzę z założenia, że jeżeli coś nam się w sobie nie podoba i dysponujemy zarówno środkami, jak i możliwościami do tego, żeby te wady w sobie zmienić, to powinniśmy to robić w ramach zdrowego rozsądku. Przykładowo nie wyobrażam sobie, żebym miała chodzić na zabiegi liposukcji, kiedy ten sam albo lepszy efekt mogę osiągnąć chodząc na siłownię. Ale jestem też świadoma tego, że pewnych rzeczy nie jestem w stanie zmienić w sobie samodzielnie. Na przykład nie jestem w stanie powiększyć sobie biustu. Kiedyś, jak już wcześniej wspomniałam, regularnie bywałam w salonach kosmetycznych, ale z czasem to uległo zmianie i dzisiaj bardziej skłaniam się ku klinikom medycyny estetycznej. Swoją przygodę z nimi rozpoczęłam w styczniu 2015 roku, kiedy podjęłam decyzję o tym, że powiększę sobie usta.
Ja ogólnie mam amerykańskie podejście do życia, także jestem zadowoloną ze swojego życia optymistką i to się też przekłada na stosunek do zabiegów medycyny estetycznej. W Stanach Zjednoczonych normalnym jest przyznawanie się do tego, że poddało się jakiemuś zabiegowi, ponieważ to jest oznaka statusu materialnego i tego, że człowiek o siebie dba. W Polsce jest to nie wiedzieć czemu temat tabu, ale oczywiście nie dla mnie, ponieważ ja nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, żeby się przyznać, że coś poprawiałam w swojej urodzie. Nie uważam, żeby to był powód do wstydu, wręcz przeciwnie, jestem z tego dumna i mówię o tym jasno i otwarcie. Jestem w stanie zrozumieć osoby, które korzystają z medycyny estetycznej, a na przykład nie chcą się do tego przyznać, dlatego że są wstydliwe z natury. Natomiast jak słyszę albo widzę jakąś celebrytkę, której zmieniły się rysy twarzy i ona mówi, że to jest kwestia diety, no to po prostu chce mi się z tego śmiać, ponieważ uważam, że powinna powiedzieć wprost, tak, poprawiałam coś w swojej urodzie. Ja nie widzę żadnego problemu w tym, żeby jasno to komunikować. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się na zabieg powiększenia ust? Powodów było kilka. Po pierwsze, perfekcjonizm. Ja jestem z natury perfekcjonistką, w związku z czym wychodzę z założenia, że wszystko co robię zawsze mogłabym zrobić lepiej i to dotyczy również wyglądu, czyli mogę o sobie myśleć, że wyglądam dobrze, ale zawsze mogę wyglądać lepiej. I mam taką specjalną listę, na której mam umieszczone rzeczy, które chciałabym w sobie zmienić i sukcesywnie wykreślam z nich kolejne pozycje. Przykładowo, kiedyś miałam krzywe zęby i chciałam je sobie wyprostować. Kiedy to już zrobiłam, z mojej listy wykreśliłam pozycję wyprostować zęby i aktualnie zajmuję się swoją sylwetką. W momencie, kiedy osiągnę satysfakcjonujące mnie rezultaty, przerzucę się na inny cel i będzie nim prawdopodobnie powiększenie biustu. Tak, powiększanie biustu również mam w planach, w ogóle się też tego nie wstydzę, ani tego nie ukrywam i z pewnością Wam o tym powiem, kiedy będę już po zabiegu. Drugim powodem, dla którego chciałam powiększyć sobie usta, jest kobieca próżność. Ja już o próżności wspominałam w filmiku z torbą Louis Vuitton i w tym przypadku jest tak samo. Nie oszukujmy się. Chcę mieć ładniejsze usta po to, żebym ja się czuła lepiej w swoim ciele, ale też po to, żebym się innym bardziej podobała. To jest objaw próżności i nie ma co w ogóle temu zaprzeczać. Także powiększenie ust jest dla mnie jednym ze środków do osiągnięcia tych właśnie celów. Kolejnym powodem, dla którego zdecydowałam się na zabieg, był Instagram. Ponieważ ja na Instagramie zamieszczam dużo zdjęć typu selfie, bardzo szybko zorientowałam się, że moje usta są niesymetryczne i to mnie irytowało na tyle, że postanowiłam coś z tym zrobić. W psychologii nazywa się to efekt czystej ekspozycji i polega to na tym, że bardziej lubimy te bodźce, z którymi częściej mamy do czynienia. Przykładowo, ja byłam przyzwyczajona zawsze do swojego odbicia w lustrze i ono mi się zawsze najbardziej podobało. Co innego na zdjęciach albo, nie daj Boże, w kamerze, gdzie się wygląda jeszcze gorzej. A dlaczego w ten sposób odbierałam siebie i bardzo wiele innych osób też tak robi? Dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na co dzień oglądamy siebie na zdjęciach i na przykład w kamerze, w przeciwieństwie do lustra. I dlatego też wolimy nasze odbicie w lustrze niż na przykład zdjęcia albo filmy. Nagrywanie filmów na YouTube było kolejnym powodem, który przyczynił się do tego, że zdecydowałam się na powiększenie ust. Dlaczego? Dlatego, że do czasu, aż zaczęłam nagrywać filmy na YouTube, nie wiedziałam, że w momencie, kiedy mówię, jedna część mojej górnej wargi unosi się bardziej niż druga. W stanie spoczynku usta wyglądały normalnie, widziałam asymetrię na zdjęciach, ale dopiero w filmie zobaczyłam, że coś się z tymi moimi ustami dzieje dziwnego i sobie pomyślałam, że w takim razie pójdę i wykonam sobie zabieg powiększania ust i on mi na pewno zniweluje ten efekt. Jak się później okazało, całkiem niesłusznie, ale o tym za chwilę. Ostatnim powodem, dla którego chciałam wykonać zabieg, była najzwyczajniej w świecie ciekawość. Ja jestem z natury osobą bardzo ciekawską i lubię na sobie testować różne nowości i w związku z tym chciałam na własnej skórze, dosłownie i w przenośni, przekonać się o tym, jak to jest mieć powiększone usta. Także reasumując, z jednej strony chciałam wykonać ten zabieg po to, żeby poprawić wygląd swoich ust, a z drugiej po to, żeby zaspokoić swoją ciekawość. Wiedziałam też, że zabieg jest odwracalny, ponieważ kwas hialuronowy to jest substancja, która występuje naturalnie w naszym organizmie. I tutaj taka mała uwaga, ust nie powiększamy botoksem, tylko właśnie kwasem hialuronowym i ten kwas z czasem ulega wchłonięciu. Dlatego nawet gdybym była niezadowolona z efektów zabiegu, to i tak wiedziałam, że po jakimś czasie ten kwas się wchłonie i moje usta wrócą do naturalnego wyglądu. Po podjęciu decyzji o tym, że powiększę sobie usta, zaczęłam szukać dobrej kliniki medycyny estetycznej. I dlaczego ja się tak teraz uśmiecham? Dlatego, że wtedy moja wiedza na temat medycyny estetycznej
była zerowa i ja zupełnie nie wiedziałam, czym mam się sugerować, wybierając określoną placówkę i to był dla mnie bardzo duży problem. W rezultacie wymyśliłam sobie 3 kryteria, którymi postanowiłam się kierować, wybierając klinikę. I pierwszym była lokalizacja. Zależało mi na tym, żeby ta klinika była w centrum, ponieważ ja sama mieszkam blisko centrum i nie po to mieszkam tutaj, żeby, wiecie, jeździć na zabiegi na drugi koniec miasta. Drugim ważnym dla mnie czynnikiem była renoma danego miejsca, czyli to, żeby najlepiej istniało od kilku lat i cieszyło się dobrą opinią i też pojawiało się w prasie, także liczyła się dla mnie tutaj reklama. A trzecim czynnikiem ważnym dla mnie była estetyka wnętrza, czyli zależało mi na tym, żeby to wnętrze było ładne, ponieważ ładne wnętrze jest jednym z synonimów profesjonalizmu. Kiedy w końcu wybrałam już konkretną klinikę, zetknęłam się, słuchajcie, z kolejnym problemem. Ponieważ okazało się, że w tej placówce było aż kilku lekarzy, którzy wykonywali powiększanie ust i ja zupełnie nie wiedziałam, którego z nich mam wybrać i czym mam się kierować. A nie chciałam się sugerować zdaniem anonimów zamieszczających komentarze w internecie, dlatego że już raz bardzo źle się to dla mnie skończyło, ponieważ będąc kiedyś w centrum Damiana, wybrałam internistę, który był bardzo chwalony i bardzo polecany na jednym z portali, na których zamieszcza się opinie na temat lekarzy. I co się okazało? Że to był najgorszy lekarz, u którego byłam i wyszłam taka wściekła z wizyty, że aż, słuchajcie, co mi się rzadko zdarza, napisałam negatywną opinię, bo po prostu byłam tak zniesmaczona zachowaniem tamtej lekarki i od tamtej pory już się nie sugeruję zdaniem obcych ludzi, którzy zamieszczają opinie w internecie. A że nie wiedziałam, czym się kierować, ostatecznie stwierdziłam, że mężczyzn wyeliminuję, zostały mi kobiety i wybrałam tę, która mi się najbardziej podobała na zdjęciu, także tak właśnie dokonałam wyboru. Następnie zadzwoniłam do kliniki i umówiłam się na zabieg. I moja wizyta rozpoczęła się od konsultacji z lekarzem. Lekarka powiedziała mi, jakie są przeciwwskazania do zabiegu, czyli m.in. choroby nowotworowe, ciąża i opryszczka, czego nie wiedziałam, czyli gdybym miała w dniu zabiegu opryszczkę, to zabieg nie zostałby wykonany. Następnie zapytała mnie o to, dlaczego w ogóle chcę sobie powiększyć usta, co mi się w tych ustach nie podoba, co chciałabym zmienić, jak chciałabym, żeby te moje usta wyglądały. I tutaj taka śmieszna, słuchajcie, anegdotka. Ja wiedziałam na pewno, że nie chcę, żeby moje usta wyglądały jak usta Natalii Siwiec. Przy całej oczywiście akceptacji dla wyglądu Natalii Siwiec, która jest ładną i zadbaną kobietą. Po prostu mi zależało na tym, żeby ten efekt powiększenia ust był naturalny. I dzień wcześniej na pudelku znalazłam zdjęcie jakiejś dziewczyny, która miała moim zdaniem bardzo ładnie zrobione usta i postanowiłam pokazać je lekarce. I ona spojrzała na to zdjęcie i powiedziała, że lepiej będzie, jeśli zrobi mi mniejsze usta, że będą mi bardziej pasowały. I ja oczywiście się na to zgodziłam, ponieważ konsultacja polega m.in. właśnie na tym, żeby ustalić, jak te usta mają mniej więcej wyglądać. I niech Wam się, nie daj Boże, nie wydaje, że jak przyjdziecie ze zdjęciem do lekarza, to że będziecie mieć takie same usta jak na tej właśnie fotografii. Jeżeli traficie na lekarza, który Wam to powie, no to powinno wzbudzić Wasze podejrzenia, ponieważ każdy z nas jest inny i nie da się zrobić drugiego egzemplarza, że tak powiem, tych samych ust, także miejcie to na uwadze. Pamiętajcie też o tym, że taka konsultacja powinna się odbyć. Jeśli przychodzicie na zabieg, a tej konsultacji nie ma, to znaczy, że trafiłyście do jakiegoś dziwnego miejsca. Po konsultacji otrzymałam do wypełnienia formularz, który zawierał pytania dotyczące przebytych chorób, uczuleń, tego, czy przyjmuję jakieś leki, jeśli tak, to jakie. Bardzo ważne jest, żeby nie zatajać takich informacji, ponieważ później może się okazać, że to się obróci przeciwko nam i tak naprawdę za nieudany zabieg czy też efekty uboczne będziemy odpowiedzialni tylko my sami. Także należy być szczerym, wypełniając taki formularz. Otrzymałam też zgodę na wykonanie zabiegu i to też jest bardzo ważne, ponieważ taka zgoda może stanowić dowód w sprawie w przypadku źle wykonanego zabiegu. Po wypełnieniu formalności przyszedł czas na znieczulenie i ono polega na tym, że całą powierzchnię ust pokrywa się specjalną maścią znieczulającą, emlą, która ma za zadanie powierzchownie te usta znieczulić i przygotować do zabiegu. Usta przykrywa się folią i czeka się mniej więcej pół godziny. Po upływie tego czasu te folie się zdejmuje i czujemy właśnie, że mamy takie odrętwiałe usta, że nie mamy w nich czucia.
I następnie lekarka te usta ostrzykuje i w moim przypadku te usta zostały ostrzyknięte kilkanaście razy i mam tutaj na myśli nie tylko same usta, ale też kąciki. Kąciki po to, żeby usta wyglądały na bardziej uśmiechnięte i dzisiaj między innymi po tym poznaję, że jakaś kobieta miała powiększone usta, ponieważ to jest dość charakterystyczne dla tego typu zabiegów. Zgodnie z sugestią wcześniejszą wstrzyknięto mi jedynie pół mililitra preparatu, gdzie normą jest 1 ml. I mogłam przyjść później jeszcze na dostrzyknięcie w ciągu 2 tygodni, ale ostatecznie się na to nie zdecydowałam. I teraz Was pewnie ciekawi to, czy ten zabieg był bolesny. Otóż bolesność zabiegu to kwestia indywidualna i zależy w głównej mierze od progu bólu pacjenta. Czy jesteśmy bardzo odporni na ból, czy wręcz przeciwnie, czy boimy się igły. To też zależy od hormonów, od tego, czy jesteśmy przed okresem, ponieważ przed okresem z reguły zabiegi tego typu bardziej bolą, więc lepiej je wykonywać później. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że te preparaty kwasu hialuronowego, które są używane do powiększenia ust, coraz częściej zawierają też lidokainę, która sprawia, że ten ból odczuwamy w mniejszym stopniu. Istnieją też kobiety, które w ogóle nie odczuwają bólu i na przykład nie potrzebują nawet maści Emla, żeby znieczulić sobie usta, także różnie z tym bywa. A w moim przypadku było tak, że ja wiedząc, że nie jestem zbyt odporna na ból, przygotowałam się psychicznie na to, że zabieg będzie nieprzyjemny i bolesny. I co się, słuchajcie, okazało? Okazało się, że paradoksalnie zabieg mnie w ogóle nie bolał. Ja byłam w szoku, że praktycznie nic nie czułam. Także byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona i bardzo miło wspominam ten zabieg. Trwało to wszystko raptem kilka minut, natomiast cała procedura około godziny, czyli mam tutaj na myśli konsultacje, wypełnianie formularzy, powiększenie ust i na końcu kolejna rozmowa z lekarką, która przekazała mi zalecenia pozabiegowe, czyli czego nie robić, nie rozciągać ust, najlepiej nie chodzić do stomatologa w ciągu kilku dni najbliższych i na siłownię, ponieważ 7 dni trwa wiązanie się kwasu hialuronowego w skórze i dlatego lepiej po prostu tego wtedy nie robić. Lekarka powiedziała mi również, że powinnam pić dużo wody i przepisała mi receptę na lek antywirusowy, który mogłabym przyjąć w przypadku, gdyby pojawiła się opryszczka, która to jest jednym z efektów ubocznych zabiegu powiększania ust. Za całą wizytę zapłaciłam 1300 zł i tutaj taka ważna informacja. Gdybym przyszła na zabieg i nie zdecydowała się na niego, to musiałabym zapłacić za samą konsultację 200 zł. Ale, i chyba zapomniałam Wam o tym powiedzieć, w momencie, kiedy ja powiedziałam lekarce, jakie są moje oczekiwania, że chcę zniwelować asymetrię ust i sprawić, żeby jedna część górnej wargi przestała mi się tak dziwnie unosić w trakcie mówienia, lekarka powiedziała mi, że ona nie jest w stanie mi tego zniwelować, ponieważ ja po prostu mam takie mięśnie i w ten sposób układam usta, kiedy mówię. I powiedziała mi wtedy bardzo wyraźnie, że jeżeli to jest główny powód, dla którego ja przychodzę na zabieg, czyli to, że chcę się pozbyć tej unoszącej się wargi, to lepiej, żebym z tego zabiegu zrezygnowała. I to mi się bardzo spodobało. Spodobała mi się jej szczerość. Ale oczywiście i tak zdecydowałam się na zabieg, ponieważ byłam ciekawa efektu. Przez kilka godzin po zabiegu moje usta były opuchnięte i pozbawione czucia i trochę dziwnie mi się mówiło, ale nie miałam żadnych problemów z jedzeniem i piciem. Natomiast następnego dnia na mojej dolnej wardze pojawił się siniak, który utrzymywał się przez kilka dni, a który przykrywałam sobie pomadką i pojawił się też problem prawie równocześnie właśnie z tym siniakiem, grudek w ustach, które zniknęły mi, zwłaszcza jedna taka uporczywa, dopiero po miesiącu i słuchajcie, to coś, co mi się nie spodobało, pojawiły się też u mnie zajady. Ale byłam bardzo zadowolona z zabiegu, moje usta wyglądały ładniej i lepiej i bardzo mi się podobały. To był taki efekt naturalny, nie rzucający się w oczy. I tutaj taka ciekawostka, moi znajomi nawet nie zauważyli różnicy, także gdybym im nie powiedziała, to by nie widzieli tego do dnia dzisiejszego. I już wtedy wiedziałam, że zabieg powtórzę w przyszłości. A kilka dni później zamieściłam zdjęcie na Instagramie właśnie ze swoimi nowymi ustami. Możecie je zobaczyć u mnie na blogu we wpisie na temat powiększania ust, jak również wszystkie zalecenia, zgodę na wykonanie zabiegu itd. itd. Wszystkie te materiały znajdziecie właśnie w tekście, do którego link zamieszczę pod spodem. Także gorąco Was zachęcam do tego, żeby tam pójść i porównać sobie te efekty przed i po.
kiedy opublikowałam zdjęcie na Instagramie, część z Was domyśliła się, że byłam na zabiegu powiększania ust, ale myślę, że to było poniekąd spowodowane tym, że ja wspominałam o tym gdzieś tam wcześniej i też mówiłam, że szukam kliniki medycyny estetycznej, także nie trudno było się domyślić, ale większość Waszych reakcji była pozytywna. Tak naprawdę negatywne reakcje pojawiły się, wiecie kiedy? Kiedy oficjalnie przyznałam się do tego, że powiększyłam sobie usta i wtedy przyszły te wszystkie marudy i zaczęły komentować, posługując się taką argumentacją jak to, że mam kaczy dzióbek, gdzie tak naprawdę w ogóle go nie miałam, albo na przykład mówiąc mi, że zabieg sprawił, że zaczęła mi się unosić część górnej wargi, to już w ogóle było dla mnie śmieszne, ponieważ, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, to jest coś, na co ja absolutnie nie mam wpływu i nie zniweluję tego zabiegiem medycyny estetycznej, a już na pewno nie powiększaniem ust kwasem hialuronowym. Coś, z czego mi się bardzo chciało śmiać, to to, że te negatywne komentarze pochodziły głównie od tak zwanych zwolenniczek naturalnego piękna, tych samych, które na co dzień się malują, golą sobie pachy i chodzą do fryzjera, czyli też robią wszystko, żeby wyglądać lepiej, bo po to się to przecież robi, ale w przypadku powiększania ust już im się coś tam nie podobało, także no nie wiem, ja tego, słuchajcie, nie jestem w stanie zrozumieć. Jakby tego było mało, wyniki badań wskazują na to, że Polacy są na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby wykonywanych zabiegów z dziedziny medycyny estetycznej. A z drugiej strony nie chcą się do tego przyznawać. Także bardzo, bardzo jest to wszystko, powiem Wam, ciekawe. Efekt powiększenia ust utrzymuje się około od 8 do 12 miesięcy. W związku z tym, że byłam zadowolona z zabiegu, już po kilku miesiącach zaczęłam rozważać jego powtórzenie. A w międzyczasie też postanowiłam, że zrobię sobie vampirzy lifting, ponieważ słyszałam bardzo dużo dobrego o tym zabiegu i oczywiście z ciekawości chciałam go sobie przetestować. I mniej więcej w tym samym czasie odezwała się do mnie Kasia Gołędowska, która oglądała moje filmy na YouTube i bardzo jej się spodobał jeden z zapachów The Different Company, o którym wspominałam w jednym z filmików i myśmy sobie początkowo rozmawiały o perfumach. A kiedy dowiedziałam się, że Kasia, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, jest menedżerką kliniki medycyny estetycznej Bejda Medical, postanowiłam dowiedzieć się o tym miejscu czegoś więcej i summa summarum właśnie tam wykonałam wspomniane przeze mnie przed chwilą zabiegi, czyli kolejne powiększanie ust oraz vampirzy lifting, a także kilka innych, ale o tym opowiem Wam za jakiś czas. Kolejny raz powiększyłam sobie usta 10 września 2015 roku, czyli 8 miesięcy po pierwszym zabiegu. I ponownie jak wcześniej trafiłam na bardzo profesjonalną, rzeczową i konkretną lekarkę, panią Darię Charytonowicz, którą mogę Wam z czystym sumieniem polecić. I ona również zaproponowała mi, że wstrzyknie mi tylko pół mililitra kwasu hialuronowego po to, żeby efekt nie był zbyt przerysowany. Przebieg zabiegu w Bejda Medical był bardzo podobny do tego, który miał miejsce w styczniu, czyli na początku odbyła się konsultacja, później otrzymałam do wypełnienia formularz, zalecenia pozabiegowe i zgodę na wykonanie zabiegu. I pojawił się też jeden element, który nie miał miejsca wcześniej, czyli wykonano mi zdjęcia do dokumentacji medycznej przed i po zabiegu. I ja, słuchajcie, wcześniej nie miałam zielonego pojęcia o tym, że takie zdjęcia powinno się w klinice wykonywać. I dzisiaj bardzo tego żałuję, że w tej pierwszej klinice mi tych zdjęć nie zrobiono, ponieważ teraz nie mogę sobie porównać tych zdjęć i efektów pomiędzy pierwszym i drugim zabiegiem. I taka ważna uwaga, te zdjęcia, które są wykonywane do dokumentacji medycznej, one mają posłużyć nam nie tylko do tego właśnie, żeby ocenić obiektywnie efekty zabiegu, ale również w razie jakichkolwiek komplikacji mogą posłużyć jako dowód w sprawie, w sądzie. I jeszcze jedno, wgląd do zdjęć z dokumentacji medycznej mają tylko pracownicy danej kliniki i Wy. I te zdjęcia nie mogą zostać wykorzystane bez Waszej wiedzy i zgody. Gdyby klinika chciała je gdzieś wykorzystać, na przykład opublikować w internecie, to Wy musielibyście podpisać dodatkowo zgodę na wykorzystanie wizerunku. Także nie bójcie się tego, że kiedy w klinice wykonają Wam zdjęcia, to one gdzieś tam będą sobie później w internecie. Co ciekawe, dzisiaj zadzwoniłam do kliniki, w której wykonywałam zabieg w styczniu i zapytałam, czy tam robią zdjęcia do dokumentacji medycznej i powiedziano mi, że oczywiście, że tak. Co mnie trochę rozbawiło, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, nie wykonano mi żadnego zdjęcia, kiedy ja tam byłam na zabiegu. Ale powracając do tematu. W związku z tym, że pierwszy zabieg powiększania ust w ogóle mnie nie bolał, moje nastawienie do tego drugiego zabiegu było zupełnie inne, czyli nastawiłam się, że ten drugi też mnie nie będzie bolał. Ale nie wzięłam pod uwagę tego, że zapisałam się jednego dnia na 2 zabiegi. Na vampirzy lifting
i na powiększanie ust. I najpierw miałam wykonywany wampirzy lifting, a bezpośrednio po nim powiększanie ust. I słuchajcie, wampirzy lifting to nie był dla mnie zbyt przyjemny zabieg. I to ostrzykiwanie całej twarzy igłą tak mnie zmęczyło psychicznie, że później jak lekarka przystąpiła do powiększania moich ust, to jakby mój próg bólu, który z natury jest niski, jeszcze bardziej się obniżył i czułam rzeczywiście, jak ta igła jest mi wkuwana w usta i też nie był to dla mnie wówczas przyjemny zabieg. Także jeżeli kiedyś myślałyście o tym, żeby połączyć takie zabiegi, to weźcie pod uwagę to, że jeżeli jesteście wrażliwe na ból, to może to być dla Was niezbyt przyjemne doświadczenie. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o wampirzy lifting, to ja już jestem po drugim zabiegu tego typu i ten drugi zniosłam już o wiele lepiej. I pozwólcie, że też niebawem Wam o nim opowiem. A póki co zapraszam na Snapa, ponieważ tam zamieszczam zdjęcia z różnych moich zabiegów na bieżąco, także jeśli jesteście ciekawe, jak to wszystko wygląda, to zapraszam na Snapa. Mój nick to Olfaktoria. Po drugim zabiegu powiększania ust, mimo tego, że był bardziej bolesny, nie zauważyłam praktycznie żadnych skutków ubocznych. Słuchajcie, nie miałam w ogóle siniaków, w ogóle nie miałam grudek i też nie miałam zajawów, także nie dość, że jak widzicie, sam ból odczuwany w trakcie zabiegu jest kwestią indywidualną, to jeszcze każdy z zabiegów może wyglądać inaczej, także to tak Wam mówię tylko w ramach ciekawostki. Z obu zabiegów powiększania ust jestem bardzo zadowolona. Te usta mi się teraz o wiele bardziej podobają, mają ładniejszy kształt, są bardziej wyraziste, ale przy tym cały czas są naturalne, są też bardziej jędrne i lepiej, słuchajcie, nawilżone. Zauważyłam, że się rzadziej i wolniej przesuszają, w związku z czym też jakby rzadziej zaczęłam używać produktów nawilżających do ust. Także jestem przekonana, że będę powiększać sobie usta regularnie, przy czym nie wiem, czy następnym razem nie zdecyduję się na to, żeby wstrzyknąć sobie 1 ml preparatu. Myślę, że prędzej czy później moja ciekawość związana z tym, jak wyglądają usta po wstrzyknięciu 1 ml zwycięży. Także tak, znając siebie, to pewnie tak właśnie będzie. Ja ze swojej strony mogę Wam tylko polecić ten zabieg. Jeśli jesteście niezadowolone ze swoich ust, macie jakąś asymetrię, a dysponujecie środkami i możliwościami, żeby to zmienić, to nie zastanawiajcie się ani chwili, tylko po prostu to róbcie. W zasadzie zabieg powiększenia ust odradzałem wyłącznie kobietom, które mają duże, pełne i bardzo jędrne, takie apetyczne usta. A każdej innej kobiecie polecałabym przetestować, sprawdzić chociażby z ciekawości. Na koniec przygotowałam dla Was również kilka takich rad, rzeczy, których dowiedziałam się wskutek własnego doświadczenia i które chciałabym wiedzieć, gdybym była przed pierwszym zabiegiem powiększania ust. Także myślę, mam nadzieję, że dla tych z Was, które się nad tym zastanawiają, te moje rady okażą się przydatne. Po pierwsze, bardzo Was zachęcam do tego, żebyście zrobiły jak największy research dotyczący zabiegu, któremu chcecie się poddać. Ponieważ tak z własnego doświadczenia Wam powiem, że gdybym ja wcześniej wiedziała, że powiększanie ust może zakończyć się zajadami czy opryszczką, to bym się po prostu we własnym zakresie wcześniej zaopatrzyła w lek antywirusowy i nie wystąpiłyby takie efekty uboczne, jakie u mnie się pojawiły właśnie w styczniu. Po drugie, wybierzcie dobrą i sprawdzoną klinikę. W końcu tutaj chodzi o Wasze zdrowie, także to jest bardzo ważne. Ja na swoim blogu zamieściłam tekst na temat 10 cech dobrej kliniki medycyny estetycznej. Link do niego znajdziecie pod spodem. Także gorąco Was zachęcam do tego, żebyście go sobie przeczytały, ponieważ on bardzo Wam ułatwi wybór konkretnej placówki. Ja ze swojej strony oczywiście gorąco polecam Wam klinikę Bejda Medical, gdzie odbyłam już szereg zabiegów, począwszy od powiększania ust przez fale radiowe, peelingi, zabiegi nawilżające, a także wampirzy lifting, o którym Wam wcześniej wspominałam, i depilację laserową, także było tego sporo, więc miałam okazję naprawdę dobrze przetestować to miejsce. Ja zresztą tej klinice poświęciłam odrębny wpis na blogu, także jeśli macie ochotę,
to zapoznajcie się z tym wpisem, link do niego znajdziecie pod spodem. A w związku z tym, że wiele z Was pisało mi, że myślało o powiększaniu ust, ale jest to dla nich zabieg zbyt drogi, przygotowałam dla Was właśnie wspólnie z Bejda Medical specjalny rabat w wysokości 15% na zabieg właśnie modelowania ust. I rabat ten będzie obowiązywał do końca lutego, także jeśli macie ochotę powiększyć sobie usta, poprawić swój wygląd, lepiej się poczuć, to gorąco Was oczywiście zachęcam do skorzystania z tej promocji. Wystarczy, że dzwoniąc do kliniki powołacie się na mnie, czyli olfaktorię. Przypominam Wam również, że w dniu zabiegu będziecie mogły skorzystać z 10% rabatu na kosmetyki Dermalogica, o których wspominałam w ulubieńcach pielęgnacyjnych 2015 roku. Ale powracając do tematu. Będąc w klinice, zwracajcie proszę uwagę na szczegóły, czyli na to, na co zwraca uwagę każdy perfekcjonista. Zobaczcie, czy odbywa się konsultacja, czy otrzymujecie formularz do wypełnienia, zgodę na zabieg, a także zalecenia pozabiegowe. Wszystko w formie pisemnej, zgodnie z zasadą, że to, czego nie ma na piśmie, to nie istnieje. Tutaj chodzi o Wasze zdrowie, także powinnyście zadbać o takie rzeczy. I ostatnia kwestia to wspomniane przeze mnie wcześniej zdjęcia do dokumentacji medycznej. To jest bardzo, bardzo ważne i zwracajcie na to uwagę. Ja żałuję, że nie wiedziałam o tym w styczniu, że nie miałam takiej wiedzy, także skorzystajcie z mojego doświadczenia i zadbajcie o to, żeby wykonano Wam zdjęcia przed i po zabiegu, nie tylko z tego względu, żeby zabezpieczyć się w razie jakichkolwiek problemów, ale też po to, żeby móc później obiektywnie ocenić efekty zabiegu. Ponieważ ja zauważyłam coś takiego, co ma miejsce też w przypadku osób uzależnionych od perfum, że są takie osoby, które używają swojego ulubionego zapachu i po jakimś czasie go nie czują i dlatego aplikują jego zwielokrotnioną dawkę. Nadchodzi taki moment, że przekraczamy granicę i tracimy jakby umiar. I tak samo jestem przekonana o tym jest w przypadku osób powiększających sobie usta, że za pierwszym razem widzimy największy efekt i tak też było w moim przypadku, a za każdym kolejnym coraz ciężej jest nam obiektywnie ocenić, jak bardzo zmieniły się nasze usta. I na przykład ze mną było tak, że pomimo tego, że minęło 8 miesięcy od pierwszego zabiegu powiększania ust, to było mi ciężej obiektywnie ocenić, czy te usta za drugim razem wyglądają inaczej, lepiej, ponieważ ja już zdążyłam się przyzwyczaić do tego mojego nowego wyglądu ust i już dawno zapomniałam, jak one wyglądają w rzeczywistości, także to jest taka mała pułapka, więc zwracajcie proszę na to uwagę. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik okaże się dla Was przydatny. Zapraszam Was również na bloga, gdzie znajdziecie wpis na temat moich doświadczeń z powiększania ust. Dajcie mi proszę znać, co sądzicie o zabiegach medycyny estetycznej, o powiększaniu ust. Czy myślałyście kiedyś o tym, żeby powiększyć sobie usta? A może już jesteście po takim zabiegu? Jeśli tak, to czy jesteście zadowolone z efektów i czy zamierzacie wykonać ten zabieg w przyszłości? Być może macie też jakąś klinikę w Waszym mieście, którą mogłybyście polecić w komentarzach. Myślę, że tego typu informacje mogą się okazać bardzo przydatne dla osób, które dopiero takiej placówki poszukują, jak również lekarzy, jeśli znacie jakichś, których chciałybyście zarekomendować, to piszcie proszę tutaj na dole. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za uwagę. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie linki do wszystkich artykułów, o których wspominałam w trakcie trwania dzisiejszego filmu, listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż oraz linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie mi proszę kciuk w górę. To będzie dla mnie oznaka, żebym robiła takich filmów więcej i oczywiście gorąco Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!